Cypr to trzecia największa wyspa basenu Morza Śródziemnego, zaraz po Sycylii i Sardynii. Geograficznie znajdująca się w zachodniej Azji, chociaż kulturowo i historycznie zawsze będąca bardzo blisko związana z kulturą grecką i co za tym również idzie kulturą europejską. Mianem Cypru określimy również państwo znajdujące się na tej wyspie, ale nie jedyne, bo tak, nazwa wyspy nie jest równoznaczna z krajem. Tutaj przyda się zrobić chyba krótkie wyjaśnienie, o co właściwie w tym wszystkim chodzi. Postaram się to zrobić bardzo sprawnie i szybko. Cypr jako kraj, jako członek Unii Europejskiej na mapie wygląda mniej więcej tak i zajmuje jedynie 60% powierzchni wyspy. Na południu znajdują się zaś dwa małe obszary, będące pod zarządem Wielkiej Brytanii i to miejsce, gdzie zaczyna się robić nieco skomplikowanie. Wyspa od wieków przyciągała wzrok wszystkich dookoła. Swoje wpływy starali się tam mieć władcy europejscy, z północnej Afryki czy Bliskiego Wschodu. Działo się tak przez świetne położenie wyspy w kontekście strategicznym. Obecność na Cyprze umożliwiała kontrolę chociażby szlaków handlowych i nie inny powód był obecności Brytyjczyków. Tych interesował Cypr, by mieć na oku kanał Suezki, będący kluczowym szlakiem w drodze do innej kolonii brytyjskiej, Indii. Dalej mamy tak zwaną zieloną linię, pas ziemi niczyjej, będący pod kontrolą sił ONZ. Strefę buforową, oddzielającą południe wyspy od jej północnej części, od Tureckiej Republiki Cypru Północnego. Państwa tylko częściowo uznawanego na arenie międzynarodowej, bo uznawanego przez, uwaga zaskoczenie, Turcję. Dla Unii Europejskiej zaś jest to obszar Cypru pod turecką okupacją. Okej, ten temat jest niesamowicie ciekawy, ale i też bardziej skomplikowany. Na razie wystarczy nam tyle. Do tego tematu jeszcze wrócimy. Road closed. Normalnie zamknęli drogę. Nie wiadomo, o co chodzi. Jeśli chcemy jechać, a tu droga zmięta. To już powiedziałem Pawłowi w ostatniej chwili, bo już miał w znak walić. A jak chciałem się tam przejść pomiędzy i wyrżnąć. A w tą bramę jak w GTA. Nie ulicy, ja. Od Co progu. to wymyślisz, że pod prąd? Bez sensu. Kierownica po złej stronie. Najgorzej. Bez sensu. Jak tam słoneczna egida. Generalnie to plan naszej podróży jeszcze nie jest do końca znany. Spontan trip. To jest płynne, to się zmienia. Sowa, ekipa. Jedno potknięcie to nie oznacza porażki. Przegraliśmy pierwszą bitwę. Pierwszą bitwę samochodową, ale wojnę jeszcze zwyciężymy, prawda? Okej, nie wiem, czy wynajmowaliście kiedyś samochód, ale róbcie to w miarę możliwości troszkę prędzej niż będąc dopiero na miejscu, bo może się okazać, że rachunek dość niemile was zaskoczy. Paweł, jak się w ogóle czujesz jako youtuber, vloger? To są początki mojej kariery, tak, ale ja już występowałem przed kamerą, ja nie mam tremy, czuję się świetnie. No idziemy, no. Nie wiem. Gdzieś pojedziemy dzisiaj w góry, jakaś wioseczka fajna, może. Coś by trzeba zjeść, jakieś halloumi mi chodzi w głowie. Nie zajdzie słońce. No i za 2 godziny ma zachód być. Wiadomo. Zrobisz
aż muszę zrobić fotę na tak. Nie wiem, może dawno je robili. I have to take photo also. No. Dobra, ja to tak, kalmar z mojej strony jest, smażony. Langustynki. Augustynki to co to? Są langustynki. Prosecco. I tutaj są pieniądze do tych małych skrzydłach. Jak się spodobało? Dobrze. Dobrze. Dlaczego wymiotowałeś w nocy? Trochę drzwi nieszczelne. Balkonowe. No właśnie, tutaj. Ale widoki. Tutaj mamy takie drzwi i one się nie domykają. Jest jakaś para. I przez to jest zimno. Było. Ale poza tym spoko. A ładnie jest. To znacie? No, Patrzcie tak. jaki patent. I światło się włącza. To wczoraj mnie pokonało ten patent antyłamaniowy. Chcesz? Poczęstuj się. Poczęstuj się. A k***wa, nie dla psa, dla pana to. Bezpośrednio z hotelu w Limassol udaliśmy się na wschód wyspy w kierunku plaży White Stones. O Jezus Maria. 20 euro weszło. Dzisiaj weszło więcej, ale Żeby do połowy baku weszło. nie chcemy dać zarobić wypożyczalni. Musimy im oddać idealnie tyle samo, co było zalane. Ja specjalnie A jeszcze lepiej litr mniej. Ja specjalnie będę jeździł dookoła lotniska, żeby to wypalić. No. Jedziemy teraz na White Stones. Już taką plażę z białymi kamieniami, skałami. W prawo. Wpadłem do wody cały. No to się nagrywa. To się nagrywa. Potem mam robić cały czas. Wpadłem. Tu patrzymam. Tu trzeba kredą takie obrysować. Ej, mam trudną dupę. Całą. I tak się zamierzałem kąpać. To dobrze. Boso przez świat. Co? Boso przez świat. Witam Państwa w kolejnym odcinku Boso przez świat. Pan pozwoli za mną. Państwo znają plaże w Polsce. Piaszczyste, złociste, można się opalać bezpiecznie, ciepełko. Państwo pozwolą. Pan pozwoli. Tutaj, Tu, co wy tu robicie? Bagno. To jest tego, bagno. Wyspa szybko zrewidowała nasze plany i byliśmy zmuszeni w dość znaczącym stopniu uciąć eskapadę. Aby zdążyć odwiedzić jeszcze kanion Avacas czy wrak statku i zdążyć na samolot. Odpuścić musieliśmy zatem wschodni kraniec wyspy i co również za tym idzie, stolicę, Nikozję. Kierując się na zachód, do Pafos, postanowiliśmy zajrzeć jeszcze do dwóch miejsc. Jednego mniej, drugiego zaś bardziej oczywistego turystycznie. 15 km na północ od Limassol położony jest sztuczny zbiornik Kuris, zbudowany w 1989 roku. W celu jego napełnienia przesiedlono wieś Alasa, jednak u brzegu jeziora pozostała pewna pamiątka po wsi.
Kościół Świętego Mikołaja, albo raczej jego pozostałości, bo to o nich mowa, cyklicznie potrafią znajdować się ponad taflą jeziora, głównie latem, lub bywać zimą częściowo zalane. Nierzadko wtedy jedynie wieża z dzwonnicą wystają ponad poziom wody. Nieco wyżej, ponad starą budowlą, wzniesiono zaś kapliczkę pod tym samym wezwaniem.